W moje ręce wpadł najnowszy Pocket 4P. Jest to naprawdę bardzo fajna i ciekawa propozycja na rynku i jedyne nad czym ubolewam to fakt, w jaki sposób producent podszedł do premiery oraz wszystkich tych aktywności w socialach. No ale nie ja o tym decyduję. Jeżeli śledzicie firmę DJI, to na pewno zauważyliście, że na horyzoncie mamy już nowe Osmo 360, które w jakimś tam stopniu na pewno będzie konkurentem dla firmy Insta360 oraz modelu X6. Anyway, jeżeli zwlekaliście z decyzją zakupową, nie zdecydowaliście się na standardową czwórkę, liczyliście na ten model, to wydaje mi się, że podjęliście słuszną decyzję. Oczywiście, jak to bywa w przypadku firmy DJI, będę miał do tej kamerki kilka uwag, ale do tego zaraz dojdziemy. W temacie zakupu zbytnio Was nie zaskoczę, ponieważ do wyboru będziecie mieli wersję podstawową, tak zwanego Golasa, ewentualnie możecie pokusić się o combo, jest to dla vlogerów i ta nazwa też świetnie pokazuje, w jaką grupę odbiorców firma DJI celuje z tym produktem. Ja pracowałem na tej pierwszej konfiguracji, ale też tutaj muszę podziękować firmie Freewell, która wysłała mi całą masę filtrów. Żeby było śmieszniej, paczka doszła do mnie już miesiąc temu albo nawet 2 miesiące temu i to też świetnie pokazuje, jak wygląda premiera tego produktu. W temacie gabarytów chyba zbytnio Was nie zaskoczy. Model 4P jest nieco większy oraz nieco cięższy w porównaniu do standardowej czwórki, ale chyba domyślacie się, z czego to wynika. W temacie designu czy w temacie obsługi, no tak naprawdę nic się nie zmieniło, jest to tak naprawdę odgrzewany kotlet. Najważniejsze jest to, że mamy obsługę języka polskiego, menu jest naprawdę proste i intuicyjne, a Pocket w dalszym ciągu zasługuje na swoje miano. Super jest to, że można go zapakować i zabrać ze sobą wszędzie. Super leży w dłoniach, nie powoduje uczucia dyskomfortu, no i w zasadzie czego chcieć więcej. To, co wszystkich interesuje najbardziej w modelu 4P, to oczywiście zestaw dwóch obiektywów. Mamy tutaj dobrze znany odpowiednik 20 mm, jest to obiektyw, który został wyposażony w jednocelową matrycę. Tutaj mamy odświeżenie, mamy jakiś powiew świeżości i tutaj podpisuję się pod tym, że różnica jest naprawdę odczuwalna w porównaniu do standardowej czwórki. To, na co wielu użytkowników czekało, to właśnie ta druga propozycja, drugi obiektyw. Tutaj mamy odpowiednik 60 mm. Producent określa go mianem medium telephoto. Według mnie trafiony zabieg. Obiektyw, który świetnie sprawdzi się do close-upów, portretów i tego typu aktywności. To, za co należy pochwalić producenta, to fakt, że ten obiektyw nie wpada w żadne drgania, które później gdzieś tam na samplach są widoczne. W przypadku modelu R3S, czy załóżmy tych większych Maviców, ten drugi obiektyw, czy zazwyczaj trzeci, no miał tą tendencję, że ten obrazek gdzieś tam momentalnie drgał. Co dla niektórych użytkowników no, było nieco irytujące. Irytujące jest również to, że wybrałem zły klip i musicie mnie oglądać w takiej, a nie innej formule. Sorry. W kwestii obiektywów i przechodzenia pomiędzy tymi ogniskowymi musimy jeszcze poruszyć temat nowego D-Loga. Dwójka ma to do siebie, że niestety jest ona tylko zarezerwowana dla tej opcji 20 mm. Jeżeli będziecie chcieli pracować na 60 mm, no to niestety nie ma takiej możliwości, o czym Pocket Was poinformuje. W ogóle, jeżeli będziecie chcieli przeskakiwać pomiędzy jedną a drugą ogniskową, no to lepiej jest to po prostu robić na tym standardowym logu. Jest to typowa praktyka dla DJI, prawdopodobnie kolejna generacja już będzie oferowała tego nowego loga w kilku różnych konfiguracjach. Korzystając z chwili czasu, pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że na platformie Ko-fi macie do pobrania 2 darmowe luty pod standardowego loga i tutaj jestem ciekawy, czy chcielibyście dostać swego rodzaju aktualizację, czyli pod loga 2. Również mogę takie darmowe sety stworzyć, więc dajcie znać w komentarzach, a my wracamy do właściwej części materiału. Skoro jesteśmy w temacie obiektywów, no to wypadałoby poruszyć kwestię zoomu. Opcja optyczna, bezstratna, nie będę ukrywał, zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Według mnie jej niedoskonałości wyjdą w momencie, gdy będziecie pracowali w gorszych warunkach oświetleniowych. Wszystko oczywiście będzie zależało od kadru, ale są takie sytuacje, że te niedoskonałości zaczynają wychodzić przy niektórych teksturach. No jest to, że tak powiem, bardziej widoczne, nieważne jak to pokolorujecie, no sorry. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że mamy jeszcze zoom cyfrowy, jednak ja zawsze tą opcję odradzam, ponieważ ta opcja po prostu będzie masakrowała obrazek przy jakimś tam bliższym zbliżeniu. Fakt faktem, jest to imponujące na urządzeniach mobilnych, wygląda to w naprawdę bardzo fajny sposób, jednak jak odpalicie sobie takiego sampla na dużym ekranie, no to sorry, ale ten obrazek momentami się po prostu nie broni. W temacie rozdzielczości zaryzykuję stwierdzenie, że producent nieco się zatrzymał, ponieważ w tym trybie standardowym maksymalna rozdzielczość to jest 4K. Dalej mamy 60 fps, tak jak już wielokrotnie mówiłem. Z takich sampli zawsze możemy zrobić jakąś namiastkę slow motion. Wprawdzie są tam jakieś przecieki i pogłoski, że przy okazji którejś tam aktualizacji te wyższe klatkarze tryb slow-mo mają dostać dostęp do loga, jednak na chwilę obecną nie wygląda to najlepiej z tej funkcji, raczej staram się nie korzystać. Żeby z obrazka wyciągnąć jak najwięcej informacji, musicie spełnić jeden podstawowy warunek, a mianowicie poprawnie ustawiona ekspozycja.
Żeby to zrobić, musicie pracować w trybie Pro. Jest to nic innego jak tryb manualny. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jak to zrobić, odsyłam do osobnego materiału na tym kanale, gdzie tłumaczę to na przykładzie standardowej 4. Jeżeli ktoś będzie potrzebował swego rodzaju odświeżenia, dedykowany film dla modelu 4P, to proszę Was, dajcie znać w komentarzach, postaram się coś takiego przygotować. Podstawą przy ustawieniach manualnych są bardzo często filtry, no i tutaj moją podstawą jest właśnie set od Freewella, a mianowicie Endeki. Bardzo fajna, bardzo ciekawa propozycja, super jest to, że nie barwią tych sampli, jak to ma miejsce w niektórych tańszych filtrach, nie winietują, nie robią żadnych dziwnych rzeczy, co jest naprawdę na bardzo duży plus. Dodatkowo te case'y są bardzo fajnie opisane, od razu wiecie, co znajduje się w którym pudełku. Więc za to jest kolejny plus. Jedyne, nad czym trochę ubolewam w przypadku tych filtrów, to fakt, że producent jeszcze nie zrobił czegoś takiego, że mamy filtr na zasadzie 3 produkty w jednym, typu endek, dyfuzja i do tego jeszcze dochodzi polaryzacja. Ale mam nadzieję, że w przyszłości to gdzieś zadzieje. W ten sposób dochodzimy do pracy w gorszych warunkach oświetleniowych. Model 4P, tak jak i swój poprzednik, pod tym względem naprawdę daje radę, pod warunkiem, że pracujecie na obiektywie 20 mm, ponieważ jest on wyposażony w jednocelową matrycę. Jeżeli nagrywacie materiał w D-Logu 2, to tutaj można z tego materiału wyciągnąć całą masę informacji. Wartości są spokojnie podbijecie do 1600 i z tym materiałem nic złego nie powinno się dziać. Ja też nie będę ukrywał, że posiłkowałem się filtrami od Freewella, zwłaszcza tymi, które mają dyfuzję i ten tak zwany glow, żeby zobaczyć, jak on sobie będzie radził, jak ma różne źródła światła, i nie będę ukrywał, że wygląda to w naprawdę bardzo fajny sposób. Drugi obiektyw, jak sami wiecie, ma mniejszą matrycę, więc tutaj musicie liczyć się z tym, że powyżej pewnej wartości on zacznie tracić na jakości. To nie oznacza, że on wygląda źle, no ale musicie liczyć się z pewnymi brakami. Oczywiście, możecie też zrobić tak, że pracujecie na trybie nocnym, tym trybie automatycznym, który naprawdę wygląda całkiem nieźle, no ale musicie liczyć się z tym, że on po prostu podlega cyfrowej obróbce, więc późniejsza edycja będzie nieco ograniczona. Ale dla takiego przeciętnego, szarego użytkownika ten tryb nocny jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Na sam koniec zostawię moje dwie ulubione kwestie, czyli audio. Jeżeli będzie Wam zależało na jak najlepszej ścieżce, no to tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest zakup mikrofonów zewnętrznych. Najlepiej od producenta, ponieważ bardzo łatwo jest je sparować i takie połączenie da Wam najwięcej możliwości. Jeżeli mówimy o kolejnym już Active Tracku, no to tutaj jest to trochę do pożygu. Wiadomo, on z każdym razem staje się nieco lepszy, no ale też z niego zbytnio nie korzystam. No fajnie to wygląda, fajnie on trackuje, no ale niczym Was tutaj nie zaskoczę. Podsumowując, firma DJI stworzyła naprawdę fajny i ciekawy produkt. Super, że wreszcie dostaliśmy drugi obiektyw, który daje dużo większą swobodę i też możliwości przy tworzeniu materiałów. Szkoda, że nie ma dostępu do D-Loga 2, ale w przypadku firmy DJI zawsze to tak wyglądało, że ten główny obiektyw oferował po prostu więcej. Ale też szkoda, że w dalszym ciągu nie oferuje on regulowanej przysłony, ale też obstawiam, albo mam chociaż taką cichą nadzieję, że Pocket podzieli los Maviców, a mianowicie 5. czy też 6. generacja będzie coś takiego oferowała właśnie na tym głównym obiektywie. Na sam koniec zostawiam Was jeszcze z taką myślą, że premiera modelu 4P, wszystkie te działania marketingowe, komunikacje zostały totalnie zwalone, naprawdę firma DJI w zły sposób do tego podeszła, ponieważ jest grupa użytkowników, która kupiła 4, no i teraz nie wiadomo, czy kupić model 4P, czy zostać przy tym, co DJI oferuje i czekać na kolejną generację. Nie będę ukrywał, że sam się trochę nad tym zastanawiam i tak nie do końca wiem, co zrobić. Ale to jest temat na osobny film. W komentarzach dajcie znać, czy chcielibyście jakiś tutorial odnośnie ustawień, kolorowania materiału, ludów, czy czegokolwiek innego związanego z modelem 4P. Na dzisiaj będzie to tyle. Dzięki wielkie za wszystko.